Urodził się w Hiszpanii, w wieku 15 lat zapisał się do swojej pierwszej szkoły gotowania. Wkrótce potem to on sam zaczął gotować dla innych. Uwielbia cygara, uwielbia grać w golfa, ale nade wszystko uwielbia też pomagać. Założona przez niego organizacja World Central Kitchen pomagała na Haiti, w Maroku i na Ukrainie. Ale koszmarem stała się dla niego Gaza, gdzie w izraelskim ostrzale konwoju zginęło 7 jego pracowników. W tym odcinku podcastu dowiesz się, co to jest ta World Central Kitchen i kim jest jej założyciel, celebryta i filantrop José Andrés. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jedna z niewielu dobrych informacji z Gazy. Organizacja World Central Kitchen ponownie dostarcza jedzenie głodującym Palestyńczykom. Przez ostatni miesiąc nie miał kto tego robić, bo ta sama organizacja zawiesiła działalność po tym, jak w izraelskim ostrzale zginęło 7 jej pracowników. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o niezwykłej organizacji, nazywanej największą polową kuchnią świata. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, co to jest World Central Kitchen, skąd się wzięła i co w tym wszystkim robi znany szef kuchni. Jest czwartek, 2 maja 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Ta historia zaczyna się w 2012 roku na Staten Island, najmniej znanej części Nowego Jorku. Po przejściu huraganu Sandy wiele domów w dzielnicy było zniszczonych, zalanych, a ludzie byli odcięci od prądu, paliwa i od jedzenia. Podłoga nie nadaje się do niczego, klepki wyrywamy. Na Staten Island byłem z mikrofonem kilka dni po przejściu huraganu Sandy. Woda się podnosiła w mgnieniu oka, cały dom się trząsł. Naszych przyjaciół dom został przesunięty i został kompletnie zdewastowany i ona mieszka w schronisku, dlatego że nie ma gdzie wrócić. Stoimy w tej chwili na północnym wybrzeżu Staten Island. Tuż koło mnie wyrzucony na brzeg 60-metrowy tankowiec. Ten statek w czasie huraganu Sandy był przycumowany o milę od brzegu. Wiatr był tak wielki, zerwał się z cum i ruszył tutaj na wybrzeże. 1/3, właściwie połowa tego statku jest w tej chwili na lądzie. Ten drugi rozmówca to znany Ci Mariusz Wolf, mieszkaniec Staten Island, który wtedy, w 2012 roku, oprowadzał mnie po zniszczonych terenach. To właśnie wtedy na Staten Island pojawili się także wolontariusze niosący mieszkańcom pomoc. My name is Nick Caruso. I'm originally from Staten Island. I just moved back to Easton, Pennsylvania about 9 months ago to run a pizzeria and Nazywam się Nick Caruso, pochodzę ze Staten Island, ale 9 miesięcy temu otworzyłem pizzerię w Pensylwanii. Przyjechałem teraz i przywiozłem tym ludziom 100 kawałków pizzy. Jeśli będzie taka potrzeba, to będę tu przyjeżdżał każdego tygodnia. Staten Island to moje rodzinne strony. Z Pensylwanii jest to tylko godzina. Ta pizza jest jeszcze ciepła. Wśród wolontariuszy pojawili się też ludzie z mało jeszcze wtedy znanej organizacji World Central Kitchen. Organizacji, która 2 lata wcześniej pojechała na zniszczone trzęsieniem ziemi Haiti i tam rozdawała jedzenie potrzebującym. Podobnie było właśnie na Staten Island. Oczywiście pamiętam huragan Sandy, pamiętam jak nasz drewniany dom trzeszczał w posadach. To wspomniany już Mariusz Wolf, dziennikarz i politolog z Nowego Jorku. Pamiętam też oczywiście jak wyglądała nasza wyspa, kiedy deszcze i wichry już ustały. Te zalane ulice, samochody spłukane w jedno miejsce, zalane nie tylko piwnice, ale często też partery domów. Bardzo dobrze pamiętam szok mieszkańców, ale też natychmiastowe, jak z amerykańskich filmów, branie się za sprzątanie, osuszanie murów, wyrzucanie zalanych przedmiotów. I pamiętam też tę zewnętrzną pomoc z położonych wyżej restauracji i pizzerni, które ocalały. To jest bardzo typowe dla Stanów Zjednoczonych, taka pomoc sąsiadów czy pomoc wolontariuszy. Pewnie ma to związek z tym, że ludzie tutaj nie są przyzwyczajeni do europejskiego państwa opiekuńczego i nie czekają, aż rząd, czy to lokalny, czy federalny, coś za nich zrobi.
Wiedzą, że muszą przede wszystkim poradzić sobie sami i że mogą liczyć jedynie na innych ludzi. Tej pomocy było tak wiele, że nie pamiętam konkretnie José Andrés. Zresztą on chyba jeszcze nie był wtedy tak bardzo znany i w ogóle nie przypominam sobie jego nazwiska i jego organizacji z tamtego czasu. Jak pamiętasz, zajmowaliśmy się pomocą naszym znajomym, którzy mieszkali wówczas na zalanych terenach. Pewnie dlatego jakoś jego nazwisko umknęło. Zresztą byłeś tam z mikrofonem i poznałeś tych ludzi. Założycielem World Central Kitchen jest José Andrés. To urodzony w 1969 roku Hiszpan, szef kuchni i restaurator. A José Andrés to Hiszpan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych od 40 lat. Typowa amerykańska kariera. Na początku na Manhattanie otworzył małą restaurację. To wszystko się zaczęło ładnie mu rozrastać. Potem stał się znany w rodzimej Hiszpanii. Stał się tam swego rodzaju celebrytą. Restauracje, które otwierał José Andrés, szybko zdobywały sławę i gwiazdki Michelina. On sam prowadził program w hiszpańskiej telewizji, napisał książkę i otwierał kolejne restauracje w Los Angeles, Las Vegas czy Miami. No i później pojawiła się ta idea World Central Kitchen, organizacji pomagającej ofiarom klęsk żywiołowych czy działań wojennych. World Central Kitchen stało się znane już w 2010 roku, kiedy pojechali na Haiti i tam pomagali ofiarom trzęsienia ziemi. Później oczywiście w Stanach Zjednoczonych. At the same time I arrived Washington D.C. governor, I began volunteering in an organization called DC Central Kitchen. Kiedy przyjechałem do Waszyngtonu, zapisałem się jako wolontariusz do organizacji DC Central Kitchen. To była wspaniała organizacja. Walczyli z marnowaniem jedzenia. Facet, który to założył, Robert Eger, był barmanem. On dostrzegł, że marnujemy nie tylko jedzenie, ale także ludzkie życie. Zaczął zbierać żywność, która była zapakowana i nadawała się do użycia. I wtedy zaczął szkolić kucharzy, jak to jedzenie przygotować, żeby służyło bezdomnym w Waszyngtonie. Sure that the food waste was no food waste but food opportunity and making meals to feed the homeless population of Washington D.C. Ja z początku byłem wolontariuszem, ale potem prezesem organizacji i nauczyłem się bardzo wiele. Równocześnie jednak widziałem, co działo się po przejściu huraganu Katrina. Widziałem tych ludzi, którzy siedzieli w tej wielkiej arenie przez 4 dni bez jedzenia i bez wody. Nasz system pomocy był niewydolny, bo rząd nie zawsze jest w stanie zrobić wszystko. Sometimes, like in the Superdome, 4 days without food and water. The system was overwhelmed. When Haiti happened, I kiedy w 2010 roku doszło do trzęsienia ziemi na Haiti, wiedziałem, że to ogromna katastrofa. Powiedziałem sobie wtedy, jesteś kucharzem. Kiedy dzieje się tragedia, wysyłasz lekarzy, by zaopiekowali się rannymi, strażaków, by gasili pożar. A kiedy trzeba nakarmić ludzi, to kto się do tego nadaje? Kucharze. I tak pojechałem na Haiti. I tak narodziła się World Central Kitchen. Tak José Andrés opowiadał o początkach organizacji. W kolejnych latach World Central Kitchen pomagała ofiarom kataklizmów naturalnych w Stanach Zjednoczonych, ale także na Bałkanach, po trzęsieniu ziemi w Turcji czy na Ukrainie. Tuż po rosyjskiej napaści na Ukrainę pracownicy organizacji pojawili się w Przemyślu, tam gdzie w lutym i w marcu 2022 roku docierały tysiące głodnych i zdesperowanych uchodźców. Stoimy przez 24 godziny na dobę, pilnujemy stref, by te strefy były czyste, żeby jedzenie dotarło ciepłe do osoby, która tego potrzebuje. Nie spotkałam się z sytuacją, żeby wolontariusz powiedział, nie mam co robić. To Katarzyna Król, która wtedy, w 2022 roku, koordynowała pomoc wolontariuszy z World Central Kitchen. Wtedy do Przemyśla przyjechał też José Andrés. Z José Andrésem spotkaliśmy się ponad 2 lata temu, w zasadzie od pierwszych, można powiedzieć, dni. Tak mówi mi Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Organizacja, którą założył i którą kieruje World Central Kitchen, była obecna w Przemyślu. Na początku była obecna jako organizator posiłków dla osób uciekających z Ukrainy, dla uchodźców. Podpisywała kontrakty z lokalnymi przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o dostarczanie posiłków, dostarczanie dań obiadowych. Później od pierwszego dnia, kiedy zapewniała wyżywienie dla uchodźców, od pierwszego dnia rozpoczęła budowanie, można powiedzieć, takiej własnej kuchni. To była jak
sami mówili, największa kuchnia polowa na świecie, w której mieli możliwość przygotowywania nawet kilkudziesięciu tysięcy posiłków dziennie i można powiedzieć, że w szczycie tego kryzysu tyle przygotowywali dzień w dzień, zarówno obiady, jak i kanapki, taki suchy prowiant, jak i posiłki dla dzieci, różnego rodzaju musy owocowe, które były po prostu przygotowywane. To nie było kupowane. Kupowali u lokalnych producentów tony jabłek, które przerabiali na przykład właśnie na takie musy owocowe i to były, można powiedzieć, takie dania, które były rozdawane też kobietom z dziećmi. Z World Central Kitchen spotykamy się w różnych miejscach, gdzie trwają nagłe kryzysy, które wymagają pomocy ratującej zdrowie i życie, także tej pomocy żywnościowej, na przykład. Helena Krajewska jest rzeczniczką Polskiej Akcji Humanitarnej. Na pograniczu polsko-ukraińskim, na różnych przejściach, w tym w Chrebennem, tam gdzie także my mieliśmy swoje stanowisko, było World Central Kitchen. Także spotykamy się z nimi na przykład w Ukrainie, spotkałam się z nimi osobiście również przed hurtownią w Marrakeszu i w górach, w górach tureckich, tam gdzie doszło do trzęsienia ziemi. Również byli obecni po trzęsieniu ziemi w Turcji. Oni mają jakąś szczególną opinię w świecie? Jest to jedna z wielu organizacji, która niesie pomoc właśnie w tych kryzysowych momentach. Raczej nie niosą tej pomocy bardzo długofalowo, chociaż oczywiście są wyjątki. Czasem są obecni na miejscu przez dłuższy czas, jak na przykład w Ukrainie. Ale jest to jednak organizacja dość szczególna, bo ma w swoich zasobach i pracowników humanitarnych, i też wielu wolontariuszy, którzy często biorą na przykład urlopy bezpłatne, żeby przyjechać i na przykład gotować w kuchniach tych mobilnych. Na przykład na pograniczu polsko-ukraińskim były takie sytuacje. Często też angażują obcokrajowców w swoje działania. Jest to taka organizacja, która wyrosła tak naprawdę z inicjatywy jednej osoby, z ruchu. Można nazwać ich właśnie ruchem, który się przeistacza w organizację z konkretnymi strukturami, bo wiemy przecież, że aby móc działać w tylu miejscach jednocześnie, aby móc działać przez dłuższy czas, jak na przykład w Ukrainie, to muszą powstać te struktury, musi powstać na przykład poszukiwanie finansowania dla dłuższych działań, nie tylko z dobrowolnych składek. Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej, a wcześniej prezydent Przemyśla Wojciech Bakun opowiadali o World Central Kitchen, organizacji, która jest głównym bohaterem tego odcinka podcastu Świat. A już za chwilę dowiesz się, co dokładnie stało się 1 kwietnia w Gazie i jak tragedia wpłynęła na największą kuchnię polową świata. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Podcast Świat można znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Z kolei na Instagramie i na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest podcast Świat. W izraelskim ostrzale zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen. W nocy z 1 na 2 kwietnia konwój 3 aut wiózł żywność dla głodnych i zdesperowanych Palestyńczyków w Gazie. Samochody podjechały pod magazyn w miejscowości Deir al-Balah, wyładowały transport, a gdy odjeżdżały, izraelskie drony po kolei bombardowały wszystkie 3 auta. Izrael tłumaczył się, że wśród osób jadących w konwoju mieli być też uzbrojeni Palestyńczycy. Żołnierze uznali, że to terroryści i ostrzelali konwój z dronów. W ataku zginęło 7 wolontariuszy World Central Kitchen, w tym Polak Damian Sobul, chłopak z Przemyśla. Damian zawsze z ludźmi był, pomagał. Był tu 2 lata temu, jak wybuchła wojna. Był wszędzie, gdzie były konflikty, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. On był wspaniałym człowiekiem. Damian był osobą przede wszystkim bardzo otwartą, życzliwą. Kogo by się nie zapytać z jego znajomych, którzy chociażby znali go z osiedla, którzy znali go tutaj z Przemyśla, czy nawet z tej pracy wolontariackiej, zawsze powtarzali, że dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Gdzie nie poszedł, tam zawsze coś dobrego załatwił. Zawsze starał się być uśmiechnięty, czyli on tym uśmiechem zarażał. Nawet w trudnych sytuacjach nie brakowało mu tej pogody ducha. Przemyśl ma spore związki z samą organizacją World Central Kitchen. Ponownie Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.
Wystarczy powiedzieć, że mnóstwo wolontariuszy, pracowników, koordynatorów współpracujących z World Central Kitchen to są ludzie z Przemyśla. To są ludzie, którzy między innymi w czasie tej ogromnej pomocy dla Ukrainy jakby dołączyło do World Central Kitchen. Między innymi to był czas, kiedy Damian dołączył do organizacji. Również kilku szefów kuchni, właścicieli restauracji jest współpracownikami World Central Kitchen. To wystarczy spojrzeć na te akcje, które były od tego czasu przez tę organizację, przez WCK organizowane na całym świecie. Między innymi pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji, pomoc w Maroku. Do Turcji pojechało bodajże 3 czy 4 szefów kuchni z Przemyśla razem ze współpracownikami i po prostu tam na miejscu gotowali, udzielali pomocy. Damian też tam był, ale też właściciel lokalnej restauracji takiej Bosko, ale też Kamila, właścicielka restauracji, baru Rutyna i te osoby też funkcjonowały w gazie. Akuratnie Damian był takim troszkę frontmanem tej akcji, był rzucony na ten najtrudniejszy odcinek, czyli bezpośrednio do Gazy, ale trzeba wiedzieć, że też cały łańcuch pomocy, który był tam zorganizowany, to między innymi osoby, które pracowały na Cyprze, które organizowały transporty z żywnością właśnie do strefy Gazy, też osoby związane z Przemyślem. Ta informacja, która dotarła do nas 1 kwietnia, dramatyczna, bo oczywiście śmierć każdego wolontariusza jest dramatem, ale no jest coś takiego, że jeżeli faktycznie ginie chłopak z Przemyśla, w dodatku chłopak, którego bardzo dużo osób znało. Ja też bezpośrednio go znałem, działał z nami wcześniej w takiej naszej lokalnej organizacji. Także naprawdę ogromna strata i ogromny ból, że młody człowiek, 35-36-letni, niosąc pomoc, poświęcając się dla osób potrzebujących, ginie w ataku na konwój humanitarny. Po ataku na konwój na Izrael posypały się gromy z całego świata. Wojsko nie tylko nie sprawdziło, kto jedzie w konwoju i na wszelki wypadek zbombardowało kolumnę aut, ale jeszcze zabiło 7 pracowników organizacji humanitarnej, co jest przypadkiem bez precedensu w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ciężkie zarzuty w kierunku Izraela pojawiły się także z ust Jose Andresa, który nie tylko uznał, że bombardowanie konwoju było celowe, ale mówił też o tym, co Izrael robi w Gazie. Humanitarians and civilians should never be paying the consequences of war. Pracownicy humanitarni i cywile nigdy nie powinni ponosić konsekwencji wojny. To jest podstawa, na jakiej stoi ludzkość. To, co dzieje się w Gazie, nie jest już wojną z terroryzmem. To jest wojna z człowieczeństwem. Nie można bombardować każdego budynku, każdego szpitala, każdej szkoły. Nie można strzelać do pracowników humanitarnych. Nie można bombardować dzieci. Nie można walczyć z tym, na czym opiera się ludzkość. You cannot be fighting the basis of what humanity should be standing for. Po bombardowaniu konwoju World Central Kitchen zawiesiła działalność w Gazie, a była wówczas jedyną organizacją, która dostarczała jedzenie zagłodzonych przez Izrael Palestyńczyków. Do czasu ataku dostarczyła aż 32 miliony posiłków w Gazie. Wydarzenia z 1 kwietnia w Gazie przypomniały też, w jak ciężkich warunkach pracują organizacje pomocowe na całym świecie. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo pracowników takich organizacji, bo oni w teorii powinni być nietykalni, ale także o procedury, których są tysiące, by w ogóle móc pomagać w danym miejscu. Z jednej strony to są wyzwania samego dostępu do danego miejsca. Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Czyli jeśli drogi są zawalone, jeśli drogi są uszkodzone, mosty, jeśli nie da się dolecieć w to miejsce, jeśli nie ma wielu czynnych sklepów czy magazynów, to jest ogromny problem logistyczny. Z drugiej strony też często dostęp do danego terytorium jest utrudniony z uwagi na właśnie ostrzały, konflikt zbrojny. Trzeba pokonywać różne bariery administracyjne, rozmawiać z lokalną administracją, z władzami, czasem z różnymi stronami konfliktu i to jest dodatkowe utrudnienie i w tym wszystkim najważniejsze, żeby pozostać neutralnym, ale to naprawdę jest tak szczerze koszmar logistyczny, aby dowieźć w dane miejsce tę pomoc, niezależnie od tego, czy to jest żywność, artykuły higieniczne, czy po prostu czysta woda. Koszmar logistyczny, bo? Przede wszystkim to jest bardzo wiele formalności, to jest wiele zachodu, żeby odpowiednio przygotować ten transport. Często trzeba brać pod uwagę na przykład porę dnia, trzeba brać pod uwagę to, że nie można
można jeździć na przykład wieczorami czy nocą. Będzie trzeba spełnić różne wymagania dotyczące na przykład przejazdu przez checkpointy. Często chodzi też o uzyskanie odpowiednich pozwoleń wcześniej, czyli na przykład te słynne pieczątki. To dla nas jest chlebem powszednim w na przykład Sudanie Południowym. I też ustalenie czy to stronami konfliktu, czy z lokalną administracją, z władzami centralnymi takiego konwoju czy transportu. A kim zatem jest José Andrés? Przede wszystkim człowiekiem niezwykle zaangażowanym w to, co robi, mówi prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Bo żeby prowadzić tak dużą i tak sprawną organizację, no trzeba być z jednej strony bardzo dobrym organizatorem, z drugiej strony też trochę celebrytą, dlatego że chociażby organizowanie środków na tę całą pomoc, którą się przecież później dystrybuuje, wymaga też rozlicznych kontaktów i można powiedzieć pewnej rozpoznawalności i budowania tej rozpoznawalności, że nie jest się tylko organizacją, która chce, organizacją, która ma jakieś plany, ale organizacją, która właśnie sprawnie tę pomoc organizuje. W zasadzie pierwsze spotkanie, które było w Przemyślu ponad 2 lata temu, było dosyć krótkie. W zasadzie poznaliśmy się, oglądaliśmy wtedy tę ogromną kuchnię, która została w Przemyślu stworzona. Kilka dni później spotkaliśmy się na troszeczkę dłużej. José akurat nie jechał na Ukrainę. Pomagaliśmy mu nawet dostać się na Ukrainę w nocy, dlatego że spotkanie miał rano w Lwowie. To był czas, w którym również organizacja planowała, że w przyszłości będzie organizować pomoc, jeżeli chodzi o zapewnianie wyżywienia uchodźcom tak zwanym wewnętrznym, czyli tym, którzy przemieszczali się po Ukrainie, ale lokowali się gdzieś w zachodnich miejscowościach. Widać było u José skupienie na tym zadaniu, że oto jest ogromny problem migracyjny, ogromny problem z zapewnieniem dużej masie ludzi, bo mówi się, że nawet kilkanaście milionów Ukraińców uległo przesiedleniom z terenów wschodniej Ukrainy. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo ciepły. Na swój sposób, można powiedzieć, taki zwariowany, ale żeby zajmować się pomocą na tak wielką skalę, to trochę szaleństwa w charakterze musi się znaleźć. Ta historia ma swój happy end, przynajmniej częściowy. Po miesiącu od ostrzału World Central Kitchen ogłosiła, że mimo tragedii wznawia pomoc dla Palestyńczyków i mimo trudności i ogromnego ryzyka będzie dowozić jedzenie potrzebującym, a jedno z miejsc dystrybucji żywności nazwane zostało imieniem Damiana Sobola, Polaka, który zginął od izraelskiej bomby, niosąc pomoc głodującym. Premierowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia, śledź nas też na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.